Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Są sprawy, które do dziś budzą pytania. Andy Polański. Historie opowiedziane w formie autorskiej narracji dokumentalnej. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Wyobraź sobie, że leżysz na szpitalnym łóżku w gabinecie lekarskim. Przed zabiegiem lekarz podał ci środek przeciwbólowy. Nie śpisz. Jesteś przytomna. Widzisz, słyszysz i rozumiesz, co rozgrywa się wokół ciebie. A potem następuje coś, czego żaden pacjent nie powinien nigdy doświadczyć. Lekarz przekracza granicę, której przekroczyć mu nie wolno. Kiedy próbujesz krzyknąć, odepchnąć go, zareagować, uświadamiasz sobie, że nie możesz się poruszyć. Nie możesz wydać z siebie dźwięku. Twoje ciało jest unieruchomione, a ty jesteś całkowicie bezbronna. Pewnego dnia w 2006 roku 24-letnia kobieta, która na potrzeby tej opowieści nazywa się Anna, weszła do prywatnej kliniki w Szwecji. To była jej świadoma decyzja. Chciała poddać się zabiegowi, który miał poprawić coś w jej wyglądzie, coś, co sama wybrała, zaplanowała i na co się zgodziła. Przyszła tam jako pacjentka, która ufała, że znajduje się pod opieką specjalisty. Ale w miejscu, w którym człowiek oddaje swoje ciało w ręce lekarza, Annę spotkało coś, co później stanie się jedną z najbardziej wstrząsających spraw medycznych w Szwecji. Lekarz, którego dotyczy ta historia, nazywa się Karl-Åke Troelius, choć często mówiono o nim po prostu Karl. Urodził się w 1954 roku. Jego rodzicami byli Anna Marie i Gunnar. Karl-Åke Troelius został chirurgiem plastycznym. Był człowiekiem wykształconym, miał zawód społecznego zaufania i pracował w środowisku, w którym pacjenci oddają lekarzowi coś niezwykle cennego – kontrolę nad własnym ciałem. Rodzice Karla pracowali jako nauczyciele. Już od bardzo młodego wieku Karl miał wiedzieć, że chce zostać chirurgiem. Znajomi z liceum wspominali go jako osobę głośną, otwartą i bardzo ekspresyjną. Kogoś, kogo trudno było nie zauważyć, kogoś, o kim wszyscy wiedzieli, kim jest. Miał wielkie ambicje. Chciał być podziwiany, chciał robić wrażenie i według osób, które znały go w tamtym czasie, wybór medycyny nie wynikał wyłącznie z potrzeby pomagania innym. Dla Karla była to również droga do prestiżu, sposób, by błyszczeć i stać się kimś, na kogo inni będą patrzeć z uznaniem. W 1974 roku Karl dostał się na studia medyczne. Jego wyniki były wystarczająco dobre, by otworzyć mu drzwi do świata, o którym od dawna marzył. Niedługo później poznał swoją przyszłą żonę Anitę. Była od niego starsza o 2 lata i studiowała pielęgniarstwo. Anita była drobną blondynką o kręconych włosach i lodowato-niebieskich oczach. Ich relacja szybko okazała się czymś więcej niż tylko młodzieńczym zauroczeniem. Karl i Anita mieli ze sobą wiele wspólnego.
Oboje lubili elegancki styl życia, lubili otaczać się pięknymi rzeczami. Lubili gości, rozmowy, kolacje i atmosferę domu, który nie tylko był miejscem do życia, ale też sceną, na której można było zrobić wrażenie. Organizowali wystawne przyjęcia, takie, na których liczył się każdy szczegół wnętrza domu, dekoracje, jedzenie przygotowane własnoręcznie, sposób podania, dobór gości. W pierwszej połowie lat 80. właśnie dzięki takim spotkaniom zaczęli budować sieć znajomości wśród ważnych osób w regionie. W 1983 roku urodziło się ich pierwsze dziecko, syn, Samuel. 2 lata później na świat przyszła córka Aleksandra. Anita nie była typem matki, która chciała zostać w domu i poświęcić całe życie wyłącznie dzieciom. Karl również był stale zajęty pracą w lokalnym szpitalu. Para często podróżowała za granicę bez swoich dzieci. Samuel i Aleksandra mieli właściwie wszystko, czego mogli potrzebować pod względem materialnym. Dorastali w domu, w którym nie brakowało rzeczy, wygód i zewnętrznych oznak sukcesu, ale brakowało czegoś innego – czasu i uwagi ich rodziców. Karl, jak już wspomniałem, od początku chciał zostać chirurgiem, jednak chirurgią plastyczną zainteresował się dopiero jako młody mężczyzna, mniej więcej w połowie 3. dekady życia. Pod koniec studiów medycznych wyjechał do San Diego w Kalifornii, gdzie odbył staż u kardiochirurga. Ten staż nie układał się jednak najlepiej. I wtedy zupełnie przypadkiem w szpitalnej stołówce spotkał kilku chirurgów plastycznych. Zaczęli rozmawiać. Karl wypytywał o ich pracę, o zabiegi, o to, czym dokładnie się zajmują. Ich odpowiedzi bardzo go zaciekawiły. Ponieważ staż u kardiochirurga nie przebiegał po jego myśli, Karl postanowił zmienić kierunek. Zamiast chirurgii serca wybrał chirurgię plastyczną. Niektórzy mogą uważać, że chirurgia plastyczna to zjawisko nowoczesne, związane głównie z kulturą celebrytów, mediami społecznościowymi i presją idealnego wyglądu. Ale w rzeczywistości jej historia sięga znacznie dalej. Przez wieki chirurgia plastyczna nie służyła przede wszystkim poprawianiu urody, lecz przywracaniu ludziom tego, co utracili po chorobach, wypadkach, karach cielesnych albo urazach wojennych. Jednym z najczęściej rekonstruowanych elementów twarzy był nos, bo jego utrata oznaczała nie tylko fizyczne okaleczenie, ale też społeczne napiętnowanie. Dopiero z czasem chirurgia plastyczna zaczęła coraz mocniej przesuwać się w stronę estetyki. Z dziedziny, która miała pomagać ludziom odzyskać twarz po traumie, stała się również branżą spełniającą marzenia o zmianie wyglądu, młodości i kontroli nad własnym ciałem. W amerykańskich magazynach dla kobiet zaczęły pojawiać się reklamy obiecujące szybkie zmiany wyglądu. Hasła były proste, mocne i często brutalnie bezpośrednie. Sugerowały, że brzydota może zniknąć, a nowy nos można mieć w kilkadziesiąt minut. Przez długi czas operacje plastyczne w Szwecji wykonywano głównie wtedy, gdy istniał ku temu wyraźny powód medyczny. Dopiero w 1991 roku otwarto tam pierwszą prywatną praktykę chirurgii plastycznej. Karl bardzo szybko dostrzegł nowy kierunek. W 1992 roku otworzył własną klinikę w Malmö na południu Szwecji. Na początku na takie zabiegi mogły sobie pozwolić przede wszystkim bardzo zamożne kobiety. Chirurgia estetyczna była luksusem, czymś dla tych, którzy mieli pieniądze, kontakty i odwagę, by wejść w świat, który dopiero zaczynał się otwierać. Ale z czasem, kiedy powstało coraz więcej klinik, operacje plastyczne stawały się dostępne również dla klasy średniej. To, co wcześniej wydawało się przywilejem elit, zaczynało przenikać do codziennych marzeń zwykłych ludzi. Poprawić nos, odmłodzić twarz, zmienić coś, co od lat przeszkadzało w lustrze. Anita, która odeszła już z pracy pielęgniarki i zajmowała się badaniami medycznymi nad ludzką skórą, dołączyła do męża. Razem zaczęli budować markę, która miała ogromny wpływ na rozwój chirurgii plastycznej na południu Szwecji. Klinika prosperowała znakomicie, już od początku przynosiła duże pieniądze, a Karl i Anita stawali się coraz bardziej rozpoznawalni i zamożni. Kiedy ich syn Samuel rozpoczął szkołę średnią w 1999 roku,
Jego rodzina była już w okolicy niemal jak lokalni celebryci. Mieli pieniądze, pozycje, znane nazwisko i dom, o którym ludzie mówili. Wiosną 2003 roku popularność Karla dotarła aż do środowiska telewizyjnego w Sztokholmie. Jedna z firm produkcyjnych szukała chirurga plastycznego, który mógłby zostać twarzą nowego programu o klinice urody. Tak narodził się program Kliniken, czyli Klinika. Powstało 8 odcinków emitowanych na kanale 5 w Szwecji, Danii i Norwegii. Program bardzo szybko odniósł sukces, a Karl wreszcie znalazł się dokładnie tam, gdzie od dawna chciał być – w centrum uwagi. Był rozpoznawalny, podziwiany, oglądany. Ludzie kojarzyli jego twarz, nazwisko i klinikę. Dla człowieka, który od młodości pragnął prestiżu, był to moment niemal idealny. Karl uwielbiał być gwiazdą własnego programu telewizyjnego, a jego klinika zarabiała więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Z zewnątrz wszystko wyglądało znakomicie. Życie Karla wydawało się pasmem sukcesów. Ale za tym błyszczącym obrazem zaczęły krążyć plotki i nie były to plotki o pieniądzach, luksusie czy telewizyjnej sławie. Dotyczyły samego Karla Åke Trollhusa. Małżeństwo Karla i Anity nie należało do tradycyjnych. Żyli w otwartym związku i w ich otoczeniu powszechnie wiedziano, że regularnie bywają w klubie swingersów w Malmö. Karl miał też zwyczaj przechwalać się przed znajomymi tym, ile nagich kobiet widuje w swojej pracy. Były to słowa, które w ustach lekarza brzmią szczególnie niepokojąco, zwłaszcza kiedy pamięta się, jak wielką bezbronność pacjent oddaje w ręce specjalisty. Ale zawodowo Karl wciąż uchodził za szanowanego chirurga. Miał dobrą opinię, rozwijającą się klinikę i reputację człowieka, który chętnie sięga po nowe metody, technologie i urządzenia, jeśli mogą one pomóc rozwinąć mu biznes. Jednym z takich nowoczesnych urządzeń była maszyna APL. Karl był pierwszym chirurgiem w Szwecji, który kupił ją do trwałego usuwania owłosienia, na przykład z okolic bikini albo z nadgórnej wargi ust. Zabieg bardzo szybko stał się jedną z najpopularniejszych usług w klinice. Aby zrozumieć kontekst tej sprawy, musimy troszeczkę cofnąć się w czasie. Samuel, najstarszy syn Karla i Anity, poznał Annę w liceum w 2001 roku. Przez 3 lata byli parą. Kiedy ich związek się zakończył, Anna postanowiła spakować się i wyjechać na południe Europy. Mimo rozstania ona i Samuel pozostawali w dobrych relacjach. Co więcej, kontakt utrzymywały również ich rodziny. Rodzice Anny nadal znali się z Anitą i Karlem. Ojciec Anny pomagał rodzinie przy pracach budowlanych, ponieważ prowadził własną firmę. Z kolei matka Anny korzystała z zabiegów w klinice Karla. W tamtym czasie Anna miała 23 lata. Mieszkała w Monako, gdzie pracowała jako trenerka personalna i konsultantka zdrowotna. Bardzo dbała o aktywność fizyczną, trenowała regularnie, schudła i wtedy zauważyła, że wraz ze zmianą sylwetki zmniejszył się też jej biust. Zaczęła myśleć o tym, żeby coś z tym zrobić. Słyszała również o nowym, podobno świetnym urządzeniu do trwałego usuwania owłosienia, którego używał Karl. A ponieważ dużo czasu spędzała na plażach południowej Francji, uznała, że trwały zabieg okolic bikini byłby dla niej wygodnym rozwiązaniem. Dlatego przyjechała do Szwecji na konsultacje do Karla kliniki. Na pierwszy rzut oka mogło wydawać się to dziwne, że Anna zwróciła się właśnie do ojca swojego byłego chłopaka. Ale chirurgia plastyczna wciąż była droga. Anna liczyła, że Karl może dać jej lepszą cenę. Później sama miała tłumaczyć to właśnie w ten sposób. Poza tym obie rodziny nadal były blisko. To nie był dla niej zupełnie obcy lekarz. To był człowiek, którego znała od lat. Ojciec jej byłego chłopaka, ktoś z kręgu rodzinnych znajomości. Podczas konsultacji Karl zgodził się, że Anna może wykonać zabieg powiększenia biustu, bo właśnie to było jednym z głównych powodów jej wizyty. Ale na tym nie poprzestał. Zasugerował również operację nosa.
Potem dodał, że można byłoby wszczepić implanty w policzki, bo dzięki temu nos z profilu miałby wyglądać na mniejszy. Zaproponował też lekkie uniesienie powiek oraz zabieg EPL, który miał usunąć owłosienie z okolic bikini. Kiedy dawne koleżanki Anny ze szkoły usłyszały, ile zabiegów planuje wykonać, nie mogły tego zrozumieć. Dla nich Anna była piękną, młodą kobietą. Nie widziały powodu, żeby poprawiać coś, co ich zdaniem wcale nie było zepsute. Niektóre uważały, że Anna całkowicie zatraciła rozsądek i próbuje stać się kimś, kim nie jest. Podejrzewały, że to wpływ życia w Monako, miejscu kojarzonym z bogactwem, luksusem, pięknem i nieustanną presją wyglądu. Anna nie była osobą oderwaną od rzeczywistości, ani kimś, kto bezrefleksyjnie gonił za luksusem. Przeciwnie, była przyziemną, rozsądną i bardzo nastawioną na zdrowy styl życia osobą. Nie piła nawet alkoholu. Zabieg zaplanowano na sobotę w styczniu 2007 roku. Tego dnia Anna miała najpierw przejść zabieg APL, a dopiero później operację powiększenia piersi. W recepcji przywitała ją pielęgniarka. Zaprowadziła Annę do szatni, gdzie mogła zdjąć ubranie. Wyjaśniła jej przy tym, że klinika tego dnia właściwie była zamknięta, ale otwarto ją specjalnie dla niej. Pielęgniarka podała jej biały szlafrok i białe kapcie, a potem zaprowadziła ją do jednego z pomieszczeń w głębi korytarza. Tam Anna miała zaczekać na Karla. Czekała około godziny. W końcu Karl pojawił się w pomieszczeniu. Przywitał ją uściskiem, a następnie razem przeszli do pokoju zabiegowego na drugim piętrze. Karl polecił Annie, żeby zdjęła bieliznę i szlafrok, a potem położyła się na stole zabiegowym. Anna poczuła się nieswojo. Była naga, znajdowała się w zamkniętym gabinecie, a przed nią stał człowiek, którego znała od lat, ale który w tej chwili występował wobec niej jako lekarz. Próbowała sobie tłumaczyć, że to po prostu jego praca, że jako chirurg plastyczny prawdopodobnie widywał setki, jeśli nie tysiące nagich pacjentek, że dla niego to rutyna, że nie ma powodu, by czuć się niezręcznie. Karl wziął maszynkę i przed rozpoczęciem zabiegu ogolił okolice bikini. Następnie zapytał, czy Anna chce, aby wykonać zabieg również na bardziej intymnym obszarze. Anna odmówiła. Powiedziała, że wystarczy linia bikini. Lekarz nałożył żel na wybrany obszar i uruchomił urządzenie. Maszyna wydawała głośny dźwięk za każdym razem, gdy naciskał przycisk. Zabieg trochę bolał, ale mniej niż Anna się spodziewała. Większy dyskomfort budziła sama sytuacja. Leżała nago na stole zabiegowym z nogami rozstawionymi do procedury, a Karl znajdował się bardzo blisko jej intymnych części ciała. Jedną rękę trzymał na wewnętrznej stronie jej uda i nagle ta ręka przesunęła się wyżej. Zanim Anna zdążyła zareagować, lekarz naruszył jej granice w sposób, na który nigdy nie wyraziłaby zgody. Anna wzdrygnęła się, zaskoczona i przestraszona. Karl natychmiast cofnął rękę i kontynuował zabieg, tak jakby nic się nie wydarzyło. Anna zamarła. Nie poruszyła się. Nie powiedziała nic. Nie była w stanie zrozumieć, co właśnie się stało. Kilka minut później zabieg został zakończony. Karl zaprowadził ją następnie na salę operacyjną, gdzie miała zostać przeprowadzona operacja powiększenia piersi. W tamtej chwili Anna nie wiedziała jeszcze, że jej reakcja na to zagrożenie ma swoją nazwę. To zjawisko określa się jako znieruchomienie toniczne. Znieruchomienie toniczne to stan mimowolnego paraliżu, w którym człowiek nie jest w stanie się poruszyć, a często również nie może mówić. Nie jest to decyzja, nie jest to zgoda, nie jest to bierność wynikająca z obojętności. To reakcja organizmu na skrajne zagrożenie. U zwierząt taki mechanizm bywa uznawany za ewolucyjną formę obrony w sytuacji ataku drapieżnika, szczególnie wtedy, gdy ucieczka albo walka nie są możliwe. Podobna reakcja może pojawić się również u ludzi, zwłaszcza w sytuacjach przemocy seksualnej. Badania wskazują, że znaczna część osób, które doświadczyły gwałtu, przeżywała przynajmniej wyraźne objawy znieruchomienia tonicznego, a część spełniała kryteria jego skrajnej formy. Badania pokazują również, że kobiety znajdujące się w pozycji leżącej częściej doświadczają takiej reakcji. Prawdopodobnie dlatego, że klasyczna reakcja na strach
Walka albo ucieczka są dużo trudniejsze, gdy ciało znajduje się w pozycji poziomej i jest fizycznie ograniczone. Z zewnątrz osoba w takim stanie może wyglądać tak, jakby nie protestowała, jakby nie reagowała, jakby pozwalała, żeby coś się stało. Ale to pozory. I właśnie dlatego osoby, które przeżyły takie doświadczenie, często później słyszą pytania, które ranią je po raz drugi. Dlaczego nie krzyczałaś? Dlaczego nie uciekłaś? Dlaczego go nie odepchnęłaś? A odpowiedź bywa brutalnie prosta, bo ciało w tamtej chwili nie pozwoliło zrobić niczego. Znieruchomienie toniczne jest normalną biologiczną reakcją organizmu na sytuację zagrożenia. I dokładnie to spotkało Annę. Zamarła. Wiele osób, które doświadczyły przemocy seksualnej i przeżyły znieruchomienie toniczne, później mierzy się z ogromnym poczuciem winy. Bycie ofiarą napaści seksualnej to sytuacja skrajnie złożona, psychicznie, emocjonalnie i społecznie. Zwłaszcza wtedy, gdy sprawcą jest ktoś znajomy, ktoś z otoczenia, ktoś, komu rodzina ufała. W takich przypadkach ofiary często zaczynają obwiniać same siebie. Zadają sobie pytania, które nie powinny w ogóle do nich należeć. Czy źle to zrozumiałam? Czy przesadzam? Czy może to był przypadek? Czy naprawdę chcę zniszczyć życie człowiekowi, którego znam od lat? I właśnie dlatego po wszystkim Anna zaczęła sobie powtarzać, że Karl pewnie po prostu popełnił błąd, że może źle odczytała sytuację, że może przesadza. 6 miesięcy później Anna wróciła do kliniki. Tym razem chodziło o korektę poprzedniej operacji. Nie była zadowolona z efektu, ponieważ jej lewa pierś była lekko przekrzywiona i chciała to naprawić. Przed zabiegiem Karl zaproponował, żeby przy okazji wykonali kolejny zabieg okolicy bikini. Powiedział, że tym razem będzie on bezpłatny. Ponieważ trwałe usunięcie owłosienia za pomocą urządzenia APL zwykle wymaga od 4 do 6 zabiegów, Anna zgodziła się na tą propozycję, mimo że poprzednie doświadczenie było dla niej niepokojące. Gdzieś z tyłu głowy wciąż powtarzała sobie, że przecież może nic się wtedy nie wydarzyło, że może naprawdę źle to zinterpretowała, że może tym razem wszystko będzie normalnie. W klinice przywitała ją ta sama pielęgniarka co poprzednio. Zaprowadziła Annę do gabinetu, gdzie założyła jej węflon w ramach przygotowania do operacji. Potem, tak jak za pierwszym razem, podała jej biały szlafrok i kapcie. Następnie pojawił się Karl. Przywitał ją uściskiem, po czym razem przeszli do gabinetu. Kiedy weszli do środka, Anna zaczęła odczuwać coraz silniejszy niepokój. To było tak, jakby jej podświadomość pamiętała wszystko, co ona sama przez ostatnie miesiące próbowała od siebie odsunąć. Tym razem jednak była lepiej przygotowana. Sama wcześniej ogoliła okolice bikini, ponieważ nie chciała, żeby Karl robił to ponownie. Próbowała zignorować narastające napięcie. Próbowała wmówić sobie, że to tylko wspomnienie, że ciało reaguje przesadnie, że zaraz zabieg się zacznie i po kilku minutach będzie po wszystkim. Ale tuż przed rozpoczęciem procedury Karl podszedł do niej z igłą w ręku. Anna zapytała, co to jest. Odpowiedział, że to na ból. Następnie podał substancję przez węflon. Na jaki ból? Miała pomyśleć Anna. Przecież poprzedni zabieg APL prawie nie bolał. Chwilę potem, jak Karl wstrzyknął jej środek, Anna poczuła, jakby jej ciało nagle zaczęło znikać. Jakby rozpuszczało się przed nią. Jakby traciła nad nim władzę centymetr po centymetrze. Jej umysł nadal działał. Rejestrowała wszystko. Słyszała, myślała, rozumiała, co się dzieje. Ale leżała na plecach, więc widziała głównie sufit. Nie mogła zobaczyć, co dokładnie robi Karl. Próbowała przekręcić głowę w prawo, żeby objąć wzrokiem pomieszczenie, ale jej szyja nie zareagowała. Ciało przestało wykonywać polecenia. I właśnie wtedy poczuła, że lekarz ponownie narusza jej intymność. Tym razem jednak było inaczej niż za pierwszym razem. W styczniu Anna wzdrygnęła się i jej ciało odruchowo próbowało uciec od dotyku. Teraz nie mogła poruszyć się wcale. Ale tym razem nie było to znieruchomienie toniczne. W rzeczywistości Anna była sparaliżowana działaniem substancji, którą Karl podał jej dożylnie.
Nie mogła się poruszyć, nie mogła krzyczeć, nie mogła zrobić nic, żeby przerwać to, co się działo. Leżała nieruchomo, patrząc w sufit, rejestrowała każdy szczegół, ale jej ciało było jak odłączone od woli. Po kilku minutach Karl przerwał pierwszy etap naruszania jej granicy. Anna poczuła ulgę. Przez ułamek chwili pomyślała, że ten koszmar właśnie się kończy. Ale się nie skończył. Chwilę później Karl dopuścił się gwałtu. Anna nadal nie mogła się ruszyć, nie mogła krzyknąć, nie mogła uciec. Była świadoma tego, co się dzieje, ale całkowicie pozbawiona kontroli nad własnym ciałem. Wszystko trwało krótko, ale dla niej musiało rozciągnąć się w coś, czego nie da się mierzyć zwykłym czasem. Potem Karl podszedł do jej twarzy i zapytał, jak się czuje. Słyszała jego urywany oddech. Widziała, że jego twarz była zaczerwieniona. Następnie zbliżył się i kilkakrotnie pocałował ją w usta. Potem Karl podciągnął Annę do pozycji siedzącej, ale Anna wciąż nie była w stanie utrzymać własnego ciała. Usiadł więc obok niej i przez około 10 minut ją podtrzymywał. Dopiero po pewnym czasie zaczęła czuć, że mięśnie powoli odzyskują sprawność. Nie pamiętała, jak ponownie założyła bieliznę ani szlafrok. Jej myśli były spowolnione. Nie potrafiła odtworzyć każdego szczegółu tego, co właśnie się wydarzyło. Karl odprowadził ją z powrotem do pokoju i położył do łóżka. Anna niemal natychmiast zasnęła. Obudził ją dźwięk telefonu. Dzwoniła matka, która miała odebrać ją z kliniki i zabrać do domu. Ponieważ Anna mieszkała wtedy w Monako i przyjechała do Szwecji tylko na operację, zatrzymała się u rodziców, a nie w hotelu. Matka od razu zauważyła, że z córką jest coś nie tak. Anna była bardzo blada, milcząca. Wyglądała, jakby zabieg kompletnie ją wyczerpał. Tego wieczoru prawie nic nie mówiła. Ale następnego ranka, kiedy jej brat i ojciec wyszli z domu, Anna zaczęła rozmawiać z matką. Opowiedziała jej wszystko. Najpierw o tym, co wydarzyło się kilka miesięcy wcześniej podczas pierwszego zabiegu. Kiedy próbowała sobie wmówić, że może to był błąd, może przypadek, może coś, co źle zinterpretowała. A potem opowiedziała o tym, co wydarzyło się teraz. O podaniu substancji przez węflon, o paraliżu i o gwałcie. Matka Anny była wstrząśnięta. Nie wiedziała od razu, co powinna zrobić. Zadzwoniła do znajomej, która była pielęgniarką i kilka lat wcześniej pracowała w tej samej klinice, choć w tamtym czasie była już zatrudniona gdzie indziej. Znajoma powiedziała jej jasno, to jest bardzo poważna sprawa. Powinny natychmiast skontaktować się z policją. Matka zabrała więc Annę na komisariat. Tam opowiedziały, co wydarzyło się poprzedniego dnia, a także to, co miało miejsce w styczniu. Był 5 maja. 2 policjantów zostało wysłanych, by zabrać Karla na przesłuchanie. Kiedy usłyszał, dlaczego ma pojechać z nimi na komisariat, wyglądał na bardzo zaskoczonego. Ale zanim dotarli na miejsce, był już na granicy ataku paniki. Gdy weszli do pokoju przesłuchań, Karl powiedział policjantom, że źle się czuje. Zapytał, czy przesłuchanie można przełożyć na inny termin. I to, co z dzisiejszej perspektywy brzmi zaskakująco, policjanci oczywiście się zgodzili. Karl wrócił następnego dnia. Ten szczegół pokazuje, jak wysoką pozycję miał w lokalnej społeczności. Kiedy powiedział, że potrzebuje czasu, żeby przygotować się do przesłuchania, ten czas otrzymał. Następnego dnia przyszedł dobrowolnie i rozmawiał z policjantem. Karl przedstawił własną wersję wydarzeń. Twierdził, że to Anna chciała środki przeciwbólowe, ponieważ miała powiedzieć, że poprzedni zabieg był bardzo bolesny. On natomiast, jak utrzymywał, po prostu podał jej coś na ból. Karl twierdził, że oskarżenie o gwałt jest absurdalne. Zaczął tłumaczyć, że Anna mogła być pod wpływem środka przeciwbólowego i w takim stanie rzekomo wyobrazić sobie kontakt seksualny z nim. Według jego wersji miała pomylić zabieg APL wykonany bardzo blisko intymnych części ciała z czymś zupełnie innym. Mówił, że to fałszywe oskarżenie, że nie może uwierzyć, iż Anna mogłaby zrobić coś takiego, zwłaszcza, że obie rodziny od lat utrzymywały bliskie relacje. Karl długo powtarzał, że Anna musiała coś źle zrozumieć podczas zabiegu. Według niego była to jedyna możliwa odpowiedź na tak poważne oskarżenie. Dodał też, że być może powinien był mieć w gabinecie pielęgniarkę albo inną osobę z personelu, zamiast pozostawać sam na sam z nagą pacjentką,
a potem mierzyć się z takim zarzutem. Po tym, jak Anna opowiedziała policji o tym, co ją spotkało, skierowano ją do szpitala w Malmö na badanie. Wcześniej tego samego roku szpital w Malmö otrzymał nowe instrukcje oraz zestawy do zabezpieczenia materiału dowodowego w sprawach o gwałt od NFC, czyli Szwedzkiego Narodowego Centrum Kryminalistycznego. Pierwsze takie zestawy przekazano szpitalom już w 1995 roku, kiedy badania DNA zaczęły odgrywać coraz większą rolę w kryminalistyce. Ale w 2007 roku procedury zostały zaktualizowane. Nowe instrukcje dokładniej określały, jak zabezpieczać próbki DNA, aby zwiększyć szanse na uzyskanie wyników, które będzie można później wykorzystać jako dowód w sądzie. Tego dnia badanie Anny przeprowadziła lekarka Kim Armsby. To ona próbowała pobrać próbki do badań. Kiedy wyniki wróciły, potwierdziły to, co Anna powiedziała policji. Badanie DNA wykazało obecność nasienia Karla. Karl próbował oczywiście wyjaśnić, jakiego materiał biologiczny mógł znaleźć się na ciele pacjentki i jego tłumaczenie było skrajnie niewiarygodne. Twierdził, że przed operacją się masturbował. Dodał, że czasami po masturbacji zdarzały mu się dodatkowe mimowolne wytryski. Według niego właśnie coś takiego miało wydarzyć się tego dnia. Następnie, jak utrzymywał podczas zabiegu, podrapał się po brzuchu. W ten sposób mógł przenieść nasienie na palec, a potem przypadkowo przenieść je na ciało Anny. Problem polegał na tym, że to wyjaśnienie nie pasowało do dowodów. Materiał biologiczny znaleziono głęboko w drogach rodnych Anny. Podczas badania po gwałcie próbki pobiera się z kilku miejsc, zarówno z zewnętrznych okolic intymnych, jak i z wnętrza ciała. Dlatego wersja przedstawiona przez Karla nie wytrzymywała konfrontacji z wynikami badań. Kiedy sprawa trafiła do sądu, pytanie nie brzmiało już, czy doszło do naruszenia. Dowody były bardzo mocne. Badania wykazały również, dlaczego Anna podczas gwałtu czuła się sparaliżowana. Karl podał jej propofol, lek znany również pod nazwą handlową Diprivan. Propofol to krótko działający środek anestetyczny. Powoduje obniżenie poziomu świadomości, a często także późniejsze lęki w pamięci. Maksymalne działanie pojawia się około 2 minut po podaniu dożylnym. Efekt zwykle utrzymuje się od 5 do 10 minut. W przypadku Anny te kilka minut wystarczyło, by lekarz, człowiek, któremu powierzyła swoje ciało w zaufaniu, całkowicie odebrał jej możliwość obrony. Do częstych działań niepożądanych propofolu należą m.in. zaburzenia rytmu serca, niskie ciśnienie krwi, uczucie pieczenia w miejscu podania, a w poważniejszych przypadkach także zatrzymanie oddechu. Teraz wszystko sprowadzało się do 2 całkowicie sprzecznych wersji. Karl twierdził, że Anna sama poprosiła o coś przeciwbólowego. Anna mówiła, że nigdy o to nie prosiła. On twierdził, że przez cały zabieg APL rozmawiali ze sobą normalnie. Mówił nawet, że Anna miała klepnąć go w pośladek i żartobliwie powiedzieć, żeby uważał podczas procedury. Ona natomiast mówiła coś zupełnie innego. Mówiła, że była sparaliżowana, że nie mogła nawet przekręcić głowy, że nie była w stanie mówić. Kiedy przesłuchujący zapytał Karla, dlaczego użył właśnie propofolu, a nie innego środka przeciwbólowego, lekarz odpowiedział, że to najlepsze rozwiązanie. A potem, choć nikt go o to nie zapytał, sam zaczął tłumaczyć funkcjonariuszowi, że propofol może wywoływać fantazje seksualne. Trudno nie odnieść wrażenia, że próbował w ten sposób przygotować grunt pod własną wersję wydarzeń. Kiedy przesłuchano jednego z jego kolegów po fachu, ten nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. Dla niego użycie propofolu w takim pomieszczeniu było skrajnie nieodpowiedzialne, zwłaszcza, że gabinet nie był wyposażony w sprzęt wspomagający oddychanie, alarmy ani system stałego monitorowania pacjenta. W normalnych warunkach przy podaniu takiego środka przy pacjencie powinna znajdować się pielęgniarka albo lekarz, którego jedynym zadaniem jest obserwowanie oddechu i parametrów życiowych. Ten kolega powiedział policji, że on i Karl mieli zupełnie inne podejście do leków stosowanych u pacjentów. Według przesłuchiwanego lekarza Karl chciał przed operacjami podawać pacjentkom lek o nazwie Dormicum. Możliwe, że ta substancja jest bardziej znana pod inną nazwą Rehypnol.
potocznym obiegu bywa kojarzona jako tak zwana pigułka gwałtu. Lekarz powiedział, że Karl chciał, aby podawać ten lek pacjentkom na bardzo wczesnym etapie, jeszcze przed sesją zdjęciową wykonywaną przed operacją. Kolega Karla odmówił, ponieważ nie widział żadnych medycznych powodów, by robić to tak wcześnie. Podczas lat pracy u boku Karla jego kolega miał podejrzenia, że w pokoju fotograficznym i w gabinecie laserowym dzieje się coś niepokojącego. Nie miał jednak konkretnych dowodów, dlatego wtedy nie zareagował. Powiedział jednak policji, że na długie samotne sesje z Karlem trafiały wyłącznie młode i atrakcyjne kobiety. Lekarz ten dodał też, że kompletnie nie rozumie, dlaczego Karl miałby używać propofolu do łagodzenia bólu podczas takiej procedury. Propofol stosuje się w medycynie w kontekście sedacji i znieczulenia. Sedacja to farmakologiczne uspokojenie lub częściowe wyciszenie pacjenta przed zabiegiem. Nie zawsze oznacza to pełną narkozę. Pacjent może być jedynie senny i spokojniejszy, ale przy głębszej sedacji jego świadomość jest mocno ograniczona, a organizm wymaga stałego monitorowania. Właśnie dlatego, według lekarza, użycie propofolu przy takim zabiegu nie miało sensu jako zwykły sposób łagodzenia bólu. Co więcej, w jego ocenie mogło nawet sprawić, że pacjentka będzie odczuwać ból intensywniej, a nie słabiej. Powód użycia propofolu wobec Anny był więc dla kolegi Karla zupełnie niejasny. Kiedy przesłuchujący zapytał go, dlaczego jego zdaniem Karl podał Annie właśnie ten środek, odpowiedź przyszła natychmiast. Powiedział on, że jego zdaniem Karl użył go po to, aby Anna nie pamiętała później tego, co się wydarzyło. Kiedy sprawa trafiła do sądu, Karl został oskarżony o gwałt kwalifikowany. 10 września 2007 roku skazano go na 4 lata więzienia. Odebrano mu również prawo wykonywania zawodu lekarza. Podczas całego procesu na sali obecna była najbliższa rodzina Karla, w tym jego żona i 2 dzieci. Jednym z tych dzieci był Samuel, były chłopak Anny. Według relacji ich zachowanie na sali sądowej było niestosowne. Szeptali między sobą, patrzyli na Annę z wyższością, a kiedy Karl składał zeznania, okazywali mu wsparcie w sposób, który bardziej przypominał doping niż powagę na sali sądowej. Kiedy przyszła kolej na zeznania Anny, jej pełnomocnik poprosił sędziego, aby rodzina oskarżonego została wyproszona z sali. Chodziło o to, by dać jej przestrzeń i możliwość złożenia zeznań bez dodatkowej presji. Choć Anna zdecydowała się powiedzieć matce, co ją spotkało, bardzo długo wahała się, czy rzeczywiście zgłosić sprawę na policję. Bo to nigdy nie jest prosta decyzja. Zwłaszcza kiedy sprawcą jest ktoś znany, ktoś powiązany z rodziną, ktoś, kogo znało się od lat. Anna wiedziała, że zgłoszenie może zniszczyć życie Karla. Wiedziała też, że ich rodzina przez długi czas utrzymywała bliskie relacje. Badania pokazują, że ogromna część przestępstw seksualnych nigdy nie zostaje zgłoszona policji. Według przytoczonych danych może chodzić nawet o około 80% z takich spraw. Każdego dnia wiele kobiet nie zgłasza tego, co je spotkało. Powody są różne. Często brakuje dowodów, które pozwoliłyby doprowadzić sprawę do sądu. W Szwecji tylko część zgłoszeń dotyczących gwałtu kończy się postawieniem zarzutów. Według przytoczonych danych około 10 do 15%. Bardzo często ofiara i sprawca przedstawiają 2 całkowicie różne wersje wydarzeń. Jedna osoba mówi, że nie było zgody, druga twierdzi, że zgoda była. A bez mocnych dowodów uzyskanie wyroku skazującego bywa bardzo trudne. Jest też inny powód, dla którego wiele kobiet nie decyduje się na zgłoszenie. To tak zwana wtórna wiktymizacja. Oznacza ona sytuację, w której osoba pokrzywdzona zostaje zraniona po raz kolejny, już po samym przestępstwie. Może to być obwinianie ofiary, traktowanie jej z podejrzliwością, chłód, nieodpowiednie pytania, komentarze albo zachowanie ze strony służb, personelu medycznego, instytucji, a czasem nawet bliskich. Zamiast pomocy pojawia się sceptycyzm. Zamiast ochrony presja. Zamiast pytania, co możemy dla ciebie zrobić, pojawia się pytanie, dlaczego zrobiłaś to albo tamto. Przemoc seksualna jest szczególnie stygmatyzująca w społeczeństwach, w których wokół seksu, ciała i seksualności istnieje wiele tabu.
Ofiary bywają postrzegane jako naznaczone, uszkodzone albo w jakiś sposób współodpowiedzialne za to, co je spotkało. W niektórych kulturach konsekwencje mogą być jeszcze bardziej dramatyczne. Izolacja, odrzucenie przez rodzinę, utrata relacji, problemy z macierzyństwem, z małżeństwem albo całkowite wykluczenie społeczne. Jednym z powodów, dla których przemoc seksualna wobec kobiet tak często pozostaje bez kary, jest również kultura, w której pewne zachowania przez lata były bagatelizowane, usprawiedliwiane albo zamiatane pod dywan. Ruch MeToo w wielu krajach zachodnich zwrócił właśnie uwagę na ten problem. Pokazał, jak często kobiety przez lata milczały nie dlatego, że nic się nie stało, ale dlatego, że system, środowisko i społeczne reakcje zniechęcały je do mówienia. Karl prawdopodobnie należał do tych mężczyzn, którzy nie rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. W jego otoczeniu znano jego komentarze na temat pacjentek. Potrafił mówić o ich ciałach w sposób rażąco seksualizujący i całkowicie niegodny lekarza. Według relacji miał kiedyś skomentować efekt operacji piersi jednej z pacjentek w wyjątkowo wulgarny sposób. Sens tej wypowiedzi był taki, że uważał swoje dzieło za tak idealne, iż natychmiast wzbudziło w nim seksualną reakcję. To nie był niewinny żart, to był sposób jego myślenia. Karl oczywiście odwołał się od skazania. W tym samym czasie zwolnił swojego dotychczasowego adwokata, mężczyznę, i zatrudnił prawniczkę. Można odnieść wrażenie, że liczył, iż kobieta reprezentująca go przed sądem pomoże mu wzbudzić większą sympatię. Krótko przed nowym procesem Karl poprosił o kolejne spotkanie z policją, twierdził, że ma nowe dowody i musi je przedstawić. Tym razem zaczął mówić o wieczorze poprzedzającym zabieg, o tym, kiedy Anna przyszła do kliniki na konsultację przed korektą operacji piersi. Według jego nowej wersji badał wtedy piersi Anny, sprawdzał ułożenie implantów i oceniał czucie w okolicach brodawek. Tłumaczył, że przy tego typu zabiegu korekcyjnym była to standardowa procedura. Ale potem, jak stwierdził, miało wydarzyć się coś więcej. Karl powiedział przysłuchującemu, że podczas badania Anna miała objąć go ramionami za szyję i zacząć go całować. Według niego był tym zaskoczony, ale odwzajemnił jej pocałunek. Następnie, jak stwierdził, miało dojść między nimi do dobrowolnego kontaktu seksualnego. Po wszystkim, według jego relacji, podał Annie ręczniki papierowe i zapytał, czy zauważyła jakąkolwiek różnicę w owłosieniu po poprzednim zabiegu. Anna miała odpowiedzieć, że nie. Wtedy Karl zaproponował, że następnego dnia wykona dodatkowy zabieg za darmo. Następnie twierdził, że to Anna zapytała, czy nie mogliby zrobić tego od razu, zamiast czekać do następnego dnia. Karl miał jej wtedy odpowiedzieć, że chce wykonać zabieg APL z większą mocą, żeby uzyskać lepszy efekt, a to może bardziej boleć, dlatego musi podać jej coś przeciwbólowego. Tłumaczył też, że wcześniej nie powiedział o rzekomym kontekście seksualnym, ponieważ bał się stracić żonę. A potem dodał coś, co bardzo wiele mówi o jego sposobie myślenia. Stwierdził, że mężczyzna nie jest w stanie się oprzeć, jeśli piękna kobieta chce z nim uprawiać seks. Według niego miało to leżeć w męskiej naturze. Przesłuchujący zapytał więc, dlaczego jego zdaniem Anna zgłosiła sprawę na policji, skoro, jak twierdzi, miała być nim zainteresowana. Karl odpowiedział, że długo się nad tym zastanawiał i doszedł do kilku możliwych wniosków. Pierwszy był taki, że Anna mogła się w nim zakochać i poczuć się odrzucona, kiedy zrozumiała, że on nie odwzajemnia jej uczuć. Drugi, że mogła być zła, ponieważ nie wykonał jej operacji piersi za darmo. Ale przedstawił też trzecią możliwość i sam uważał ją za najbardziej prawdopodobną. Według niego Anna miała zacząć współpracować z jego największym konkurentem, Janem Jernbeckiem, właścicielem dużej kliniki chirurgii plastycznej w Sztokholmie. Zdaniem Karla plan Anny i Jana miał polegać na doprowadzeniu do zamknięcia jego kliniki, a tym samym usunięcia konkurencji z rynku. Twierdził, że Anna miała zaplanować wszystko od rzekomego uwiedzenia go wieczorem przed operacją, aż po poproszenie o silne leki podczas zabiegu. Wszystko po to, aby upozorować gwałt. Kwestionował też zachowanie Anny po rzekomej napaści.
Zwracał uwagę, że około 3 godziny później zgodziła się na operację piersi. Pytał, kto robi coś takiego po gwałcie? Ale takie pytanie zakłada, że istnieje jeden właściwy sposób reagowania na traumę. A tak nie jest. Ludzie w sytuacjach skrajnego stresu reagują bardzo różnie. Czasem uciekają, czasem walczą, czasem zamarzają. Czasem działają automatycznie, jakby wykonywali kolejne czynności bez pełnego kontaktu z tym, co właśnie się wydarzyło. Dlatego samo to, że Anna nie zachowała się w sposób, którego oczekiwałby ktoś z zewnątrz, nie oznacza, że kłamała. Oznaczało jedynie, że była człowiekiem w sytuacji, której nikt nie powinien musieć sobie wyobrazić. Mogła być nadal w szoku. Mogła też wciąż znajdować się pod wpływem leków, które podano jej w klinice. Kilka miesięcy po procesie zaczęła rozwijać się kolejna dziwna historia, jakby ta sprawa sama w sobie nie była już wystarczająco pokręcona. Z redakcją szwedzkiego tabloidu skontaktowała się kobieta, która twierdziła, że ma informacje na temat Karla i Anny. Powiedziała, że posiada dowody na niewinność Karla oraz że Anna miała pracować seksualnie w Monako. Wkrótce okazało się, że Karl wynajął prywatnego detektywa, który miał robić Annie zdjęcia. Ten człowiek miał również zaprosić ją na kolację i sprawdzić, czy zgodzi się na seks. W zamyśle miało to udowodnić, że Anna jest w ich narracji kobietą łatwą, a tym samym uczynić wersję Karla bardziej wiarygodną. Kobieta, która skontaktowała się z reporterem, pokazała mu też wydruki z wyszukiwań w Google z pełnym imieniem i nazwiskiem Anny. Wyniki miały prowadzić do stron pornograficznych. Policja jednak wcześniej już je sprawdziła i uznała za fałszywe. Ze spotkania z reporterem nie wynikało nic konkretnego. Później ustalono, że kobietą, która zgłosiła się do gazety, była francuska chirurg plastyczna, znajoma Karla. Według ustaleń Karl miał wynająć ją oraz inne osoby w Monako, aby śledziły Annę i próbowały udowodnić, że prowadzi tam rozwiązłe życie. Anna została też zaczepiona przez mężczyznę, który w bardzo rażący sposób zażądał, żeby wycofała oskarżenia wobec Karla. Ten mężczyzna był wieloletnim przyjacielem lekarza. Inny mężczyzna, około 30-letni, przez dłuższy czas śledził Annę, robił jej zdjęcia, a w końcu zaprosił ją na kolację, ale Anna odmówiła. Mężczyzna nie przestał jednak jej nękać. W końcu Anna zgłosiła sprawę policji. Kiedy funkcjonariusze przesłuchali mężczyznę, powiedział, że o śledzenie Anny poprosiła go francuska chirurg plastyczna, którą znał. Miał zdobyć informacje o tym, jak Anna żyje w Monako, z kim się spotyka, jak się ubiera, gdzie bywa i jak wygląda jej codzienność. Częścią tego zadania było również zaproszenie jej na kolację i próba doprowadzenia do kontaktu seksualnego. Wszystko po to, by stworzyć obraz kobiety łatwej i podważyć jej wiarygodność w sądzie. Szwedzka policja dowiedziała się o tej sprawie po kontakcie ze strony Interpolu, czyli Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. To właśnie Interpol poinformował ich o nękaniu Anny w Monako. Mężczyzna zatrzymany za stalking powiedział policji, że cała akcja została zainicjowana przez francuską chirurg plastyczną, która chciała pomóc swojemu szwedzkiemu przyjacielowi oskarżonemu o gwałt. Jednak podczas procesu wyrok pozostał taki sam. Karl został skazany na 4 lata więzienia. Miał również zapłacić Annie odszkodowanie w wysokości 180 000 koron szwedzkich. Po wyroku Karl trafił do zakładu karnego dla sprawców przestępstw seksualnych. Odbywając karę, przeszedł terapię o nazwie ROS. To skrót od szwedzkiego programu terapeutycznego dla osób skazanych za przestępstwa seksualne. Nazwa programu oznaczała mniej więcej życie razem i utrzymywanie zdrowych relacji. Terapia ROS została wprowadzona w szwedzkich więzieniach około 15 lat wcześniej przez psycholożkę Elisabeth Warmke. Program składał się z około 50 sesji terapii grupowej, odbywających się 2 razy w tygodniu oraz z indywidualnej terapii z psychologiem. Liczba spotkań mogła się jednak różnić w zależności od osoby. ROS obejmował 6 głównych tematów. Jednym z nich były tak zwane zniekształcenia poznawcze. Brzmi to bardzo klinicznie, ale w praktyce chodziło o mechanizmy myślenia, które często pojawiają się u sprawców przestępstw seksualnych.
o wewnętrzne tłumaczenia, dzięki którym sprawca umniejsza własną winę. Mówi sobie, że to, co robił, nie było aż tak poważne, że ofiara sama tego chciała, że sytuacja została źle zrozumiana. W ramach terapii ROS uczestnicy mieli też uczyć się, jak budować zdrową, równą relację z drugim człowiekiem. Ważnym elementem była empatia, czyli coś, czego w tej historii dramatycznie zabrakło. Anita, żona i wieloletnia partnerka życiowa Karla, była obecna na sali sądowej, kiedy zapadł wyrok. Poprosiła wtedy, aby odczytano publicznie jej list. Brzmiał on mniej więcej tak. Mój ukochany Karl, przechodzisz teraz, właściwie my przechodzimy teraz, przez bardzo trudny czas, ale poradzisz sobie z tym, wiem to. Wyjdziesz z tego silniejszy i w lepszym stanie niż wcześniej. Będziesz jeszcze w stanie zrobić wiele dobrego dla innych i dla siebie. Tak, nadal cię kocham. Mieliśmy razem wspaniałe życie. Mamy 2 cudownych dzieci, ale z powodu tego, czego właśnie się dowiedziałam, nasze drogi muszą teraz pójść w różnych kierunkach. Nie będę już twoją żoną, ale zawsze będę przy tobie. Moja miłość do ciebie jest wieczna. Jestem teraz w bardzo trudnym i wrażliwym miejscu. Być może za kilka lat spotkamy się ponownie, odnajdziemy naszą miłość i znów się pobierzemy. Jesteś fantastycznym, inteligentnym i kompetentnym mężczyzną, obdarzonym wieloma talentami. To, co cię spotkało, jest niesprawiedliwe. Nie osądzam cię. Twoja Anita. Uważa się, że odczytanie tego listu w sądzie miało być publicznym oświadczeniem Anity, że odchodzi od męża. Ale nawet w tym geście rozstania widać było, jak bardzo skomplikowana była jej postawa wobec Karla. Jej życie również zostało głęboko dotknięte przez tę sprawę. W trakcie całego postępowania pojawiły się także inne oskarżenia. Po tym, jak sprawa gwałtu trafia do mediów, zgłosiło się 11 kobiet. Niektóre z ich relacji doprowadziły do wszczęcia śledztw, ale żadna z tych spraw nie zakończyła się skazaniem. Mimo to warto o nich wspomnieć, bo pokazują, że wokół kliniki Karla od dawna krążyły niepokojące historie. Jedną z tych kobiet, nazwijmy ją Monika, zgłosiła się do kliniki, ponieważ chciała przejść operację nosa. Po zabiegu czuła się bardzo źle. Miała silne mdłości, była obolała, a sama operacja trwała znacznie dłużej niż pierwotnie planowano. Kiedy Monika zapytała pielęgniarkę, dlaczego operacja trwała tak długo, usłyszała, że Karl był wyjątkowo ostrożny. Miało mu bardzo zależeć na tym, żeby jej nos wyglądał idealnie. Według relacji podczas zabiegu Karl miał nawet powiedzieć, że musi się skupić, a następnie poprosił wszystkich obecnych, aby opuścili salę na około 15 minut. Po operacji, kiedy Monika po raz pierwszy poszła do łazienki, zauważyła na bieliźnie coś lepkiego. Była zdezorientowana, ale wtedy zbagatelizowała to i próbowała uznać za coś nieistotnego. Dopiero kiedy oskarżenia wobec Karla stały się publiczne, zaczęła wracać myślami do tamtego dnia. Monika nie miała sposobu, by z całą pewnością stwierdzić, czy została wtedy skrzywdzona, ale taka możliwość, przynajmniej w jej odczuciu, istniała. Inna historia dotyczy jednej z pielęgniarek pracujących w klinice. Kobieta zdecydowała się na operację powiększenia piersi. Przed zabiegiem była sama w pomieszczeniu z Karlem i stała przed nim całkowicie naga. W pewnym momencie Karl naruszył jej intymność i zapytał, czy chce, żeby poprawił również jej okolice intymne. Kobieta gwałtownie się cofnęła i powiedziała zdecydowanie nie. Wtedy Karl pochylił się, pocałował jedną z jej piersi i powiedział coś w rodzaju: dobrze, ale te 2 poprawię. Kolejna relacja pochodziła od innej pracownicy kliniki. Do zdarzenia miało dojść podczas wspólnego wyjazdu, w którym uczestniczyło wiele osób z biura. Po jednej z kolacji grupa zdecydowała się wejść razem do jacuzzi. Elizabeth siedziała naprzeciwko Karla. Nagle Karl wsunął stopę między jej nogi. Elizabeth zamarła. Zanim zdążyła w pełni zrozumieć, co się dzieje, naruszył jej intymność w sposób, który nie miał nic wspólnego z przypadkowym dotknięciem. Była też pacjentka o imieniu Dana. Dana przyszła do kliniki w sobotę, aby usunąć szwy po operacji piersi. Była sama z Karlem w gabinecie zabiegowym. W
pewnym momencie Karl podał jej zastrzyk. Zanim zdążyła zapytać, co to jest, poczuła, że odpływa. Kiedy się obudziła, nie wiedziała, ile czasu minęło. Szwy nadal były na miejscu. Karl chodził po pokoju i podał jej jakieś wyjaśnienie, dlaczego szwy nie zostały usunięte, ale Dana nie pamiętała, co dokładnie powiedział. Później, kiedy wstała, żeby wyjść, poczuła silny ból w okolicy pośladków. Tego dnia miała miesiączkę. Kiedy wróciła do domu, odkryła, że tampon został usunięty. Kolejną pacjentką była Marina. Zgłosiła się do kliniki na operację rekonstrukcyjną okolic intymnych po bardzo trudnym porodzie. Przed zabiegiem Karl wszedł do pokoju, przywitał się i bez pytania oraz bez żadnego wyjaśnienia odsunął przykrycie. Następnie zaczął badać ją w sposób, który Marina odebrała jako głęboko naruszający i niepokojący. Marina zapytała, co robi. Karl odpowiedział, że próbuje doprowadzić ją do orgazmu, ponieważ chce sprawdzić, czy tkanka reaguje w takiej sytuacji. Marina kazała mu przestać. Udało jej się usiąść i próbowała zejść z łóżka. Wtedy Karl chwycił ją od tyłu mocno za brzuch i ponownie naruszył jej intymność. Znowu powiedziała nie. Próbowała wyrwać się z jego uścisku. W końcu Karl odpuścił i pozwolił jej odejść. A potem, neutralnym tonem, jakby ostatnia minuta nigdy się nie wydarzyła, powiedział: „Jest pani gotowa do operacji”. Po odbyciu 2/3 kary Karl Oketrolius wyszedł na wolność. W 2010 roku jego firma została sprzedana, a on opuścił Szwecję. Najpierw przeprowadził się do Dubaju, a później do Francji, razem z Catherine Berger-Gallet. Karl wielokrotnie próbował odzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza, ale do tej pory bezskutecznie. Według doniesień pracował z Catherine w jej klinice jako asystent, jednak na stronie internetowej francuskiej kliniki miał być przedstawiany jako doświadczony chirurg plastyczny. Kiedy szwedzkie władze się o tym dowiedziały, skontaktowały się z Francją, aby upewnić się, że tamtejsze instytucje wiedzą, iż Karl nie posiada już prawa wykonywania zawodu lekarza. Według dostępnych informacji nie wykonuje już on operacji samodzielnie. Ma jedynie asystować, doradzać i prowadzić innych lekarzy. Z tego, co wiadomo, zmienił też nazwisko. Z Karla Oketroliusa stał się Karlem Epsiorsjonem, przyjmując panieńskie nazwisko swojej matki. Dlatego, jeśli kiedykolwiek zaplanujesz operację plastyczną we Francji, warto wiedzieć, kim był ten człowiek i pod jakim nazwiskiem może dziś funkcjonować. Prawdziwe nazwisko Anny nie jest znane opinii publicznej. Niewiele wiadomo również o tym, jak potoczyło jej się życie po procesie. Można tylko mieć nadzieję, że udało jej się zostawić za sobą ten koszmar, że odzyskała spokój, bezpieczeństwo i poczucie kontroli nad własnym życiem. Dokładnie to, co zostało wtedy jej odebrane. I tak kończy się historia Karla Oketroliusa, człowieka, który przez lata budował obraz wybitnego chirurga, wizjonera i specjalisty od piękna. Miał przywracać ludziom pewność siebie. Miał poprawiać to, co ich bolało, krępowało albo odbierało im komfort życia. Ale za drzwiami jego kliniki, w miejscu stworzonym z marmuru, światła, pieniędzy i zaufania, kryło się coś znacznie ciemniejszego. Ta sprawa pokazuje, jak niebezpieczna może być sytuacja, w której prestiż staje się tarczą, a zawód zaufania publicznego narzędziem przewagi nad drugim człowiekiem. Bo pacjent, który kładzie się na stole zabiegowym, oddaje lekarzowi coś więcej niż tylko ciało. Oddaje mu kontrolę, oddaje mu zaufanie, oddaje mu swoją bezbronność, a także oddaje mu swoją reputację. A kiedy ta bezbronność zostaje wykorzystana, rana nie kończy się wraz z wyjściem z gabinetu. Zostaje dużo dłużej, czasem na całe życie. Dla tych, którzy chcieliby wejść w tę sprawę jeszcze głębiej, odsyłam do książki Plastic Chirurgen autorstwa Leone Milton, szwedzkiej autorki i dziennikarki, która szczegółowo opisała historię Karla. To reportaż o nadużyciu władzy, przemocy seksualnej, milczeniu świadków i o jednym z najbardziej zdumiewających procesów sądowych w Szwecji.
I na tym kończy się ta historia. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii, bo ta sprawa nie kończy się tylko na pytaniu, co zrobił jeden człowiek. Ona każe zapytać o coś znacznie trudniejszego. Ile razy ludzie odwracają wzrok, kiedy sprawca ma status, pieniądze i dobrą reputację? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Jeśli uważasz, że takie historie powinny być opowiadane spokojnie, rzetelnie i bez sensacji, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. To bardzo pomaga temu kanałowi oraz mnie dotrzeć do nowych osób. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie.